Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogowym odcinku na kanale Zakazany Ogród. Dziś będziemy zbierać nasiona, porozmawiamy właśnie o nich, ale nie tylko. Dzisiaj troszeczkę popracujemy, pooglądamy rośliny. Cudowny dzień w ogrodzie. Zapraszam. Zobaczcie, jak na tej rabacie zrobiło się już pusto. Napartnice przekwitły, widzieliście, ja tu bardzo długo trzymałam je, takie właśnie aż do ususzenia. Napartnice mają to do siebie, że z nich bardzo fajnie się zbiera nasiona, ale są ekstremalnie małe. Ja widzę, że w ogóle one mi się już tutaj wysiały same, po prostu widzę już malutkie sieweczki, ale nie było opcji, żeby się nie wysiały, ponieważ dopiero niedawno mogłam zebrać te nasiona. Natomiast zobaczcie na tą kopertę, ile nasion jest. Ja już te nasionka szykuję, żeby te najświeższe nasionka były dla Was dostępne na Zakazanym Ogrodzie. Tu akurat z tego miksu nasion nie jest to żadna super szlachetna odmiana, ale przepiękne odmiany. No i sam fakt, że zobaczcie, to są nasiona, które praktycznie w tym roku napartnice zawiązały, więc nasze nasiona są zawsze świeże. A zaraz Wam chcę pokazać, jak zbiera się też nasiona maków, ponieważ wiem, że już niektórzy mają też nasze maki, mają też swoje maki i mogą zbierać. Jeżeli chcecie zebrać swoje nasiona, to warto przytrzymać taki czas na rabacie, kiedy te liście są po prostu uschnięte. Ale to jest to, co ja zawsze mówię, że to jest natura. Jeżeli chcemy, żeby jakieś kwiaty się wysiewały, to one będą chwilę zasuszone. Makówki zbiera się w sumie najłatwiej, bo wystarczy te główki sobie odciąć. Jeżeli chcecie, żeby one już Wam się na rabacie wysiewały, to można sobie taką właśnie główkę sekatorem otworzyć i część z tych nasionek po prostu sypnąć na rabatę i one Wam fajnie zaczną schodzić. Nawet nie teraz, tylko później, ale zaczną Wam super schodzić już na kolejny rok. Natomiast ja już Wam pokazuję, jak najlepiej takie nasionka zebrać. Oczywiście taka pogoda jest bardzo dobrze nastrajająca, ponieważ gdy jest sucho, gdy jest słońce, samo południe, to właśnie te nasiona są właśnie idealne do zbiorów. Różnie się możecie zaskoczyć, ponieważ w takiej makówce może być więcej nasion, może być mniej, ale mak dosyć fajnie się zbiera, mimo tego, że jest malutki. No bo takie makówki możecie sobie śmiało do domu przynieść i na białą kartkę wysypać. Ja akurat dzisiaj takie zbiory robię na ogrodzie, natomiast możecie śmiało to zrobić w domu, możecie sobie właśnie rośnąć taką główeczkę w domu, żeby te nasionka Wam wyszły. Plus jest też taka fajna, wiecie, rzecz, że te skorupki później też możecie śmiało w którejś części ogrodu zakopać, bo te nasionka po prostu delikatnie przykryć ziemią. Tak jak ja to robię z jeżówkami. To jest bardzo fajny trik, bardzo dużo ułatwiający, więc część nasionek możecie sobie pozbierać, jeżeli chcecie komuś dać, jeżeli chcecie odsprzedać lub po prostu, żeby przytrzymać na kolejne lata lub mieć je przechowane w szufladce lub w pudełku naszym z Zakazanego Ogrodu. Natomiast jeżeli nie chcecie, to możecie taką makóweczkę właśnie sobie śmiało gdzieś przełożyć. Jest też bardzo fajny patent, bo czasami nie mamy czasu na takie, wiecie, można powiedzieć, żmudne zbieranie nasion, więc wtedy warto, czy to gałązki naparstnic, czy właśnie takie maki, zebrać sobie do takich większych kopert. Najlepiej kupić sobie po prostu takie wielkie koperty na dokumenty, włożyć do szufladki i tak naprawdę jesienią, w te dni, kiedy w ogrodzie nie da się za bardzo niczego robić, bo bardzo pada, to będzie fajny czas na posegregowanie takich nasion. Na moich rabatach mam właśnie kilka takich miejsc z takimi raz, że roślinami, z których chcę zebrać nasiona, a dwa z takimi, których po prostu jeszcze nie wycięłam. Ja się tym nie przejmuję zbytnio. Jeżeli chodzi o zebranie nasion, to jest to dla mnie ważne ze względu na sklep Zakazany Ogród, ale jeżeli chodzi już o tam jakieś miejsca, że chwilę jest coś suchego na rabacie, zawsze powtarzam, ogród to nie muzeum. Jeżeli w danym momencie chcecie po prostu sobie więcej pospacerować, to nie trzeba od razu wszystkiego robić. Prac w ogrodzie jest dużo, codziennie jest coś do zrobienia. Wczoraj wieczorem ogławiałam wszystkie róże, dzisiaj przychodzę i widzę, że i tak znów jest coś do ogłowienia. Innego wieczoru wycinałam jeszcze jakieś kocimiętki, podcinałam kocimiętki, także ciągle jest coś do roboty, więc warto sobie to też tak zrównoważyć i nie stresować się, że jeszcze coś tam jest nagle przekwitnięte.
Wysokość tych floksów mnie po prostu rozkłada na łopatki. I słuchajcie, to nie jest taka odmiana. Tu chodzi o to, że to jest właśnie ta rabata na kartonach, która już ma kolejny sezon. I tu tyle mikroorganizmów pracuje, jest tak żyzna, że tutaj wszystko rośnie większe. A ostatnio pokazywałam Wam odcinek rabata w sezon z rabatą, którą jesienią zakładałam. I tam już widać, jak rośliny szybko urosły, po prostu nawet w niecały sezon, w pół sezonu. Także tutaj jestem zachwycona tymi floksami. Jesienią będę je dzielić i może na nich też poczekać na zawiązanie nasion i też śmiało je wysiać w ogrodzie. Moje sposoby wkładania w ogóle zasuszonych kwiatów do ziemi to są naprawdę świetne. Ja już to testowałam z jeżówkami, z floksami, z szałwiami. Zaraz Wam pokażę z jeszcze jedną rośliną, która może Wam się spodobać bądź nie. No ale zobaczcie, tu mam kolejne róże do ogławiania. Ależ mi te róże cieszą, słuchajcie. Cieszą mnie niesamowicie. Chodźcie, pokażę Wam jeszcze kolejne rośliny, z których bardzo łatwo zbierzecie zaraz nasiona. Śmieję się, że mój ogród idzie najbardziej w kierunku ogrodu naturalnego. Tutaj cały czas miałam wyplewić te werbeny patagońskie. Nie udało się. Będę musiała koniecznie je ściąć, nim zawiążą nasiona na kolejny sezon. Natomiast mam tutaj szałwie i te szałwie też już tutaj mają właśnie nasionka. One się świetnie wysieją na rabatach też same, więc możecie później wziąć i je... O, tu mam sobie pokazać te nasionka, bo pięknie się wysuwają z tych kapturków, bym powiedziała. Natomiast możecie śmiało je albo właśnie na rabaty wysiewać i one świetnie w gruncie rosną i później można tylko sobie przekładać sezoneczki, albo możecie wysiać sobie po prostu do doniczek. Jeśli wolicie taką metodę, to możecie śmiało do doniczki i zobaczcie, tutaj są nasionka, takie małe czarniutkie kuleczki z tych właśnie kapturków wypadają. Cudownie. Warto teraz z tego skorzystać, bo będzie dużo roślin po prostu za darmo. Widok ogromnej rabaty jest naprawdę powalający. Ja tylko czekam, aż mi klimatis zakwitnie na tym obelisku. Trochę roślin przekwita. Wycięłam to już kiedyś łubiny. Widzę, że powolutku tutaj te łubiny też już zaczynają pojedynczo zakwitać. Zostawiłam tylko kilka takich, na których znów będą nasiona. Z roku na rok tutaj jest coraz bardziej gęsto i myślę, że taka ścieżka przez środek by się na pewno tutaj przydała. Zwłaszcza jak mi gdzieś jakiś chwast wyrośnie na środku i widzę go po prostu, wiecie, od tej strony rabaty. Mam ochotę wejść na tą rabatę, wytargać ten chwast i przeważnie po prostu jest to ciężkie. No ale cóż, tak zrobiłam. Tak zrobiłam, myśląc, że naprawdę, że te rośliny się tak mocno nie rozrosną. Na pewno wiem, że na środku mam tutaj kocimiętkę, którą będę chciała usunąć. To jest kocimiętka Six Hills Giant. Ona się tutaj jeszcze bardziej rozsiała i bardzo mi tą rabatę wypełniła, co trochę blokuje inne rośliny. Więc ja tutaj ją po prostu będę całkowicie usuwać z tej rabaty. Myślę, że pójdzie na farmę. Natomiast zobaczcie, jak urosły cudownie, ale to cudownie już. Piękne z tyłu, hortensje, limelight, już Wam je pokażę z bliska. One już się robią po prostu ogromne, będą jeszcze większe. Też mi się wydaje, że troszeczkę są już za blisko siebie. Na razie jeszcze im to nie przeszkadza, ale myślę, że sezon, może dwa, może być ciężej i być może jedną z nich będę musiała stąd wyciągnąć, bo druga i tak mocno wyrośnie na tej rabacie. Absolutnie mnie to nie boli. Ja w ogóle jestem z takiego, wiecie, mam takie podejście, że w ogrodzie lubię po prostu też tę pracę. Ja lubię te rośliny rozsadzać, przesadzać, lubię jak się dzieje. Nie lubię za to, jak jest goło i łyso, więc mam tą tendencję do wsadzania roślin trochę za blisko, ale nie mam problemu, żeby później jeszcze jakoś rozsadzić. Wiem, że ta rabata jest przez Was uwielbiana i przeze mnie też. Po prostu cudo, naprawdę cudo. Ja sobie ją sama chwalę, chociaż sama ją sobie wymyśliłam, ale moja koncepcja troszeczkę inaczej wyglądała. Tutaj były same róże, później stwierdziłam, że znów mi za łyso i dokładałam, tak jak artysta, malarz, maluje pędzlem, dokłada kolory. Ja Was zawsze do tego chcę skłaniać, żebyście w ogrodzie dali sobie właśnie więcej luzu, dołożyli tych kolorów. Zresztą wydaje mi się, że jak mamy coś w swoim guście, to później instynktownie wybieramy dalej rzeczy w tym guście. Chyba że inspirujemy się czymś. Ja staram się właśnie trzymać tego mojego gustu i nawet jadąc do szkółki automatycznie wybieram rośliny w swoim guście, dzięki czemu one później do siebie pasują i pięknie się przenikają kolorami. Oczywiście, że mam też takie kolory, gdzie jest na przykład jakiś żółty, który już wprowadziłam do ogrodu i wtedy muszę bardziej pomyśleć, gdzie ten żółty dać w tym ogrodzie i często to jest taki właśnie nie do końca przemyślany zakup. Ale ja też to lubię. Nie musimy być ze wszystkim tacy, wiecie, podliniowani
Dominikę, cały czas to powtarzam, ale ta swoboda, wiecie, ta bajkowość tych wszystkich kwiatów, ta magia nie nastąpi, jeżeli sami nie będziemy czarować. To właśnie na tej rabacie mamy kolejne miejsce, gdzie można zebrać nasiona. Tu mamy szałwię caradonna, widać te nasionka w środku. Ja lubię w ogóle, słuchajcie, jak widzę nasiona, buzia mi się śmieje, być może naprawdę dlatego nasiona Zakazany Ogród powstały z ogromnej pasji, ale dla mnie jest coś niesamowitego w nasionach. Zawsze pokazuję, zwłaszcza młodszym dzieciom, najmniejsze nasiona, jakie mamy, na przykład na parsnic, one są mikromalutkie, czyli w ich paszcze i zawsze pokazuję im, zobaczcie, jak to jest niesamowite, z takiego małego nasionka powstaje później tak fantastyczna, duża roślina i że w tej jednej roślinie później tyle kolejnych nasion jest. Coś niesamowitego. Dlatego chciałam Wam teraz pokazać jeszcze jedne nasionka. Słuchajcie, to są akurat czosnki Purple Sensation. Czosnki Purple Sensation, wielokrotnie Wam mówiłam, że są moimi ulubionymi. One też już są dostępne w przedsprzedaży w Zakazanym Ogrodzie. Słuchajcie, dzisiaj Wam mówię, co jest dostępne w Zakazanym Ogrodzie. Ale oprócz tego, że możecie je śmiało sadzić z cebul, one też zawiązują nasiona. I możecie zrobić taki też prosty trik główkowy. Mianowicie skrócić te główeczki i na takiej rabacie włożyć taką główkę do ziemi, właśnie tą twardą końcóweczką. A te nasionka nam się po prostu dookoła wysieją i będziemy mieć tutaj nowe czosnki. A teraz zobaczcie na kolejną ferię koloru. Pysznogłówki tutaj, ojejku, jak one cudownie już wyglądają. No i budleja, o której też opowiadałam w odcinku o tworzeniu tej rabaty. To jest właśnie ta rabata, którą jesienią poszerzałam i ona teraz tak wygląda. Więc tutaj już mamy taką dawkę koloru, że aż miło patrzeć i bardzo często tutaj siadają motyle. I teraz zobaczcie na ten miszmasz. Jeżówki już przepięknie zakwitły. Tutaj powolutku możecie zobaczyć cynie. Mam tutaj właśnie je różowe, więc tutaj kolejna dawka koloru. No i oczywiście lwie paszcze w kolorze pomarańczowym z tyłu Maxivita. To jest właśnie ten fragment z tej rabaty. On się jeszcze powtarza w innym miejscu, ale jest to ten fragment tej rabaty, który jest taki ekstremalnie soczysty, ekstremalnie dodający energii. Ale możecie się przy nim też śmiało relaksować. Moja kolejna wręcz szalona dzicz. Wczoraj spacerowaliśmy tu z naszą Majcią i ona zachwyca się najbardziej tymi floksami. Chodzi po ogrodzie i wszędzie są floksy takie bardziej... no właśnie takie, nie do końca może, to jest akurat róż, ale bardziej takie padające w błękit, fiolet, ona jest po prostu zachwycona. Oczywiście floksy niesamowicie pachną. Słuchajcie, tu są też floksy, które się później same powysiewały. Ta rabata w zeszłym roku jeszcze szału nie robiła. Ja nawet za często nie pokazywałam na filmach, mówiąc Wam wprost, bo nie było co pokazać. Przekwitły nam już goździki, ale też pięknie wyglądały. I teraz tutaj pięknie jeżówki zaczęły rosnąć. I to są jeżówki, które znów powkładałam główeczki. Także chodźcie po rabatach, dokładajcie te rzeczy. Z tyłu dalej mamy jeszcze właśnie całe morze floksów. Fajnie jest też robić tak, że jeżeli nie do końca mamy pomysł, co dać na rabacie, to nie ładujmy tam czegoś, że tak powiem, na siłę, tylko poczekajmy, dajmy jej się rozwinąć i zobaczmy, co dalej. To jest właśnie taki fajny też taki jakby artystyczny moment, kiedy możemy zobaczyć po prostu, gdzie coś dołożymy. Ja Wam nie mówię tutaj o projektowaniu rabat, bo ja nie jestem w ogóle projektantem rabat. Ja podziwiam projektantów rabat, którzy robią takie niesamowite rzeczy dla wielu ludzi. Natomiast ja działam u siebie bardziej artystycznie. Niektóre rabaty od początku już wiem, co, gdzie będzie. Na niektórych coś już wiem, ale później czekam, co tam los rozwinie, co przyniesie, jak to się skomponuje. No i to daje naprawdę taki fajny vibe. I tu mamy kolejny taki właśnie widok, gdzie najpierw był klematis, później zobaczyłam te floksy i stwierdziłam, wow, ale one się połączą. I jestem zachwycona. To są floksy Bright Eye. Jedne z moich ukochanych, ulubionych floksów, bo one też super komponują się w bukietach z różami. Klematis niestety nie wiem, jaki to jest. Jeżeli ktoś rozpoznaje, to dajcie znać. On nie jest różowy, to jest taki bardziej, powiedziałabym, lawendowy kolor. Kilka lat temu go tutaj wsadziłam i los sobie tak na tym płocie szału nie robił, w tym roku zrobił. No i tak już po prostu idąc sobie po tej rabacie, pamiętając o tym, że tutaj mam też róże, które na razie są mikro. No nie zobaczycie nawet tych róży teraz, ale to są róże pnące, które chcę, żeby też to ogrodzenie z czasem z tych róż się zrobiło. Zobaczcie, jaki piękny klematis dorwałam w sklepie. Właśnie ten. Piękny, niebieski, po prostu
niesamowite. I stwierdziłam, że ten niebieski klematis, jak się rozrośnie i się połączy właśnie z tym klematisem, to dopiero będzie feria kolorów. I powiem Wam, że nie wpadłabym chyba tak na to, tak sobie po prostu myśląc. Może jakbym siadła z kartką i zaczęła myśleć, jakie te klematisy miałyby być, ale jak zobaczyłam go w sklepie i później przeszłam się pograć, to stwierdziłam, że to jest najlepsze miejsce na ten klematis. A ponieważ wiem, że dużo osób mnie będzie pytać, co to za odmiana. Słuchajcie, to jest odmiana Mazury. Piękna, polska odmiana. No, myślę, że ten kolor i właśnie te cuda będą rewelacyjnie razem wyglądać. Ostatnio w komentarzach pytaliście się mnie też o perukowce. Mamy 2 perukowce. To jest akurat taki niższy, bardziej taki właśnie krzew i mamy też drzewo. Perukowce mają właśnie takie cudne peruki, jak zakwitną. Zobaczcie, to jest takie wręcz futerko po prostu. I to futerko można też komponować w bukietach bardziej ekstrawaganckich, ale takich właśnie wyglądających troszeczkę też właśnie jak takie flamingi. Jest absolutnie cudowny, więc jeżeli myślicie o jakimś fajnym drzewku, to jest super. Jedyny jego minus, który zauważyłam w ogrodzie, on dużo siewek rzuca i te siewki później właśnie po tych perukach są, plus te peruki brudzą trochę ogród. On w pewnym momencie po prostu zrzuca i one jak takie kępy na pustyni po prostu, wiecie, kręcą się i po tym ogrodzie wiją. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. To już wszystko w nim. Mam nadzieję, że spędziliście dobrze czas, że się trochę zrelaksowaliście. Ja biorę sekator i idę dalej ciąć rośliny, z których będę zbierać nasiona. Plus jak widzicie, czeka mnie tu też wyrywanie chwastów, które po deszczach, nie wiem, rosną w jakimś zastraszającym tempie. Dziękuję Wam za dziś i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Zakazany Ogród.